Cześć, witam Was Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Krapowizji. Minęło trochę czasu, odkąd uzyskałem z powrotem równowagę psychiczną od czasu obejrzenia pierwszej Ptakodemii. Dowiedziałem się, że wyszła też druga część, więc w pełni sił zasiadłem do części drugiej. Wszak gorzej być nie może, prawda? Może. Akcja dzieje się w Hollywood. Wspaniale. Oto główny bohater, Bill. Jest idiotą, ale nie uprzedzajmy faktów. Popierdala sobie po ulicy, aby wypełnić czymś film i dobić do tych nędznych 80 minut. Będziemy podziwiać jego koci ruch przez blisko 5,5 minuty. Nie no, super. Oglądam, jak se gościu po ulicy idzie. O! Przechodzi na światłach, ale emocje. O ja, i autobus. O, i policja. O ja cię. Zapytacie, gdzie on tak popierdala? W zasadzie chyba nigdzie. W ogóle zobaczcie, ilu statystów. Podoba mi się to filmowanie z partyzanta z kamery ustawionej 5 przecznic dalej, aby ludzie nie darli japy, że bez pozwolenia biorą udział w filmie. Szanuję cebulowe projekty. Kurwa, niech już przestanie łazić. No ile to może trwać? O Jezu, wreszcie wchodzi do jakiejś knajpy, a tam jakiś lachon. Nawet, kurde, ładny, naprawdę ładny. I razem idą tym razem po knajpie. Ja pierdolę, film o chodzeniu. No i w knajpie gościu zamawia sobie browara i próbuje tam ten numer, że skądś ja znam cię. Na lachon okazuje się, że nazywa się Gloria i jest aktorką. No, dlatego pracuje w podrzędnym barze z kurczakami. Dorabia sobie do lichej pensji aktora z Hollywoodu. I nie ma w tym nic dziwnego, bo na przykład taki Tom Cruise dorabia sprzątając kible na dworcu centralnym w Nowym Jorku. Podoba mi się tutaj praca kamery, która ustawia ostrość na jakimś burdelu z tyłu knajpy zamiast na aktorach. To doskonałe psychologiczne zagranie. Nie patrz na ładną laseczkę, bo jej uroda nie jest istotna dla filmu. Bill chce zaruchać, więc wali od razu, że jest reżyserem filmowym. Niech od razu mówi, że z bratem Brada Pitta, jak jechać to na grubo. Gościu tam mówi, że reżyseruje jakiś film, no i umawia tego lachona na przesłuchanie. Oto druga para. Rod, znany z pierwszej części, i blondyna Natalie z ujebanymi girami. Myślę, że ją doskonale zapamiętaliście. Spotykają się z Billem i gadają o tym, jak to się nie najebali na premierze poprzedniego filmu, który zdobył tyle nagród. Ale Natalie ujebane giry wie, co jest grane. Zobaczcie na jej twarz. Co sobie myśli? Co za kurwa debile. Albo myśli, ciekawe, czy jak postawię nogi na torach i złapię się sieci trakcyjnej, to pojadę jak tramwaj? Więc Rod, jak wiemy z części pierwszej, jest jakimś bogaczem z Doliny Krzemowej. Nie no, w ogóle wyglądają jak para bogatych hollywoodzkich biznesmenów. Dlatego siedzą przy jednym piwie z 2 szklankami w jakimś podrzędnym barze i wyglądają jak para lumpów. O kurwa, zamówił 2 szklanki, a są 3. Natalie chyba przemyciła w dupie 3. szklankę. Wygląda, jakby coś tam grzebała w jej poszukiwaniu. Ma to sens. Pierdolenie o filmach trwa za długo. Dajcie powiedzieć coś tej lasce. Może nie mówi dlatego, że jej wali z ryja? No nie wierzę. Kibicuję lasce, aby powiedziała coś, cokolwiek. Dawaj młoda, tak! Powiedziała. Oczywiście jest aktorką. Wszyscy w tym filmie są aktorami grającymi aktorów, reżyserów. No, ma to sens. Oczywiście Bill także umawia ją na przesłuchanie. Jak tamtej nie zarucha, to może tutaj się uda. W ogóle jak pokazać, że bohaterowie są obrzydliwie bogaci? No, Rod wyjmuje jakiś gówniany notesik i wypisuje czek na $100,000. Kurwa, nie było lepiej ich obwiesić całych złotem? No i jeszcze cringe'owe przebijanie piąteczki, jakby nie było już wyjątkowo dziwnie. Scena z TV, która wygląda i brzmi, jakby była nagrywana w kiblu. No nic, tak czy tak, ptaki spadają z nieba. Bill ogląda te wiadomości i czuje, że coś jest nie tak. Kurwa, on już wie, że gówno zaraz trafi w wentylator, a on ma twarz przy jego śmigłach. Tak czy tak, przejdźmy się kawałek po Hollywood, aby trochę odetchnąć. No i podczas tego spaceru spotyka Glorię. Ta pierdoli, że wraca do domu, bo już ma dosyć Hollywoodów, wielkich pieniędzy, blichtru i podawania kurczaków w jakiejś kanciapie. Jest tak zmęczona tymi wszystkimi pieniędzmi z napiwków za kurczaki, że spierdala do domu. Bill obiecuje jej główną rolę w swoim gównianym filmie. Bill jest idiotą. Zupełnie nie wie, co mówi i co komu obiecał. Na spotkaniu z producentami, którzy sypią kasę na filmy, pada fundamentalne pytanie. Gdzie są kurwa cycki i sceny seksu? Każdy reżyser przez to przechodził. Hitchcock, Coppola, Tommy Wiseau.
Cycki kurwa muszą być w każdym filmie. No oczywiście bogacze z Hollywood mają w dupie taki film, gdzie nie ma cycków, ale dają im $1 000 000 na nagranie tego paździerza. No i znowu cringe'owe piąteczki i niedźwiedzie nie mają końca. Boż. Co za kurwa idioci. I jeszcze oklaski. Komu wy kurwa debile klaszczecie? Oho, zaczyna się casting. Jest Natalie ujebane giry i ta druga, co spierdalała do domu. No i z tak dużego wyboru kandydatek w postaci 2 wybierają Glorię, ale Rod jakby mógł, to by połamał kolana Billowi. Widać to po jego twarzy, że coś jest na rzeczy. Potnę ci twarz. Ej, w ogóle to jest film o ptakach, czy o pierdoleniu, o kręceniu filmu? W ogóle, dobra, więc Gloria dowiaduje się, że zostanie aktorką i tak umiarkowanie się cieszy, Bill zaprasza ją na obiad. Wszystko zaczyna się układać. Zarucham, zarucham. Umówili się w barze dla Meneli, zamówili po szklance wody i misce odpadków, na bogato. No i pierdolenie znowu o filmie i o rolach. Ja pierdolę, ten reżyser albo nie wiem, scenarzysta ma jakieś kompleksy na temat filmu. Mija 20 minuta i tylko słyszę o Hollywoodach, rolach i aktorach. Co za pierdolenie. A, sorki. I o cyckach raz było. No i dalej jadą sobie BMW z wypożyczalni. Starczyło tylko na wypożyczenie na 3 minuty, więc część jest nagrana na green screenie, ale się nie połapiesz, bo to wyższa szkoła efektów specjalnych. Okej, więc było popierdalanie po Hollywood, teraz jedziemy sobie samochodem po Hollywood. Gościu ma w ogóle fajne okulary, teleportują mu się na ryj i znikają. I tak se jadą, o, Luna Park z GTA 5 i potem łażą po plaży i Luna Parku. Ja pierdolę, ile można łazić? No tutaj już musieli co niestety rozmazać twarze statystom, widocznie mieli paskudne i niewyjściowe ryje. Też bym tak zrobił. No i na plaży spotykają się z Rodem i Natalie i jest jakoś w ogóle dziwnie, bo Bill i Gloria już są razem po jednym dniu, jak ten jej zaproponował rolę i o ja pierdolę. To musicie zobaczyć. Scena jak ze Szczęk. Nogi jakiejś lafiryndy. Jezu. I płynie meduza. Kurwa, jakie to wszystko realistyczne. Ależ emocje. Gościówka ma syndrom niespokojnych nóg. Co tu się kurwa dzieje? No i tam trochę ją tam meduza poharatała pazurami i zębami. W ogóle jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Natalie, bo przecież przed chwilą była i myślicie pewnie, że spierdoliła na ogórki albo aby umyć w końcu swoje ujebane giry, no to nie, była strzelić kloca w krzaczorach. I o kurwa, ambulans zrobiony na 3D, który napierdala prosto w drzewo. Ja pierdolę, jaka faza. Tymczasem wszyscy idą sobie do muzeum, a my wraz z nimi. Jest jakiś gościu, który pojawił się znikąd. Kim jest ten młody, randomowy przechodzień, którego wzięli se do muzeum? No spoko, przynajmniej dzięki temu filmowi nie muszę już jechać do tego muzeum, bo wszystko jest dokładnie i precyzyjnie pokazane w długich scenach. To dobry pomysł. Mija 30 minuta filmu. Chłopiec coś tam mówi o jakiejś kurwa chorej siostrze i że to ma być smuteczek, ale radosna muzyczka pozwala nam przypuszczać, że to zmyślił głupi chuj, więc w dobrych humorach lecimy dalej. I wish Susan could have been here to see this bird skeleton, but she got a disease from that fish that Rod cooked. No i opuszczamy muzeum. O kurwa, Dr. Jones i pierdolenie z doktorem Jonesem o ptakach. No fascynujące, doktorze Jones. A teraz proszę wypierdalać z planu i nigdy więcej tu nie wracać. No nie, scena seksu ludzi pierwotnych. Przy okazji, wiecie, że w czasach pierwotnych ludzie nie rzucali cienia? Cień został wymyślony dużo później. Dobra tam, poglądajmy sobie jacht, bo to ma wiele wspólnego z fabułą. Fajny, nie? Cały taki biały i ma niebieską linię i sobie tam płynie. O, i ptaszek leci, i morze szumi, i nasi bohaterowie idą sobie po plaży. Ależ to fajny, pogodny film. No i pierdolenie znowu o aktorach i filmach. Oczywiście. Tymczasem w obskurnym barze dla najgorszych meneli w Gotham City nasi bogaci krezusi zamówili 2 piwa i kieliszki napełnione wodą z kibla. I jakiś babsztyl włazi i zaczyna się pierdolenie o filmach i rolach i reżyserach. I ten babsztyl też chce rolę w tym filmie. Jezu, dobra, dalej, bo nie zdzierżę już tego pierdolenia. W ogóle ten babsztyl to matka Natalie. Ciekawe, czy to po niej odziedziczyła ujebane giry. No i scena cringe'owego tańca. Zobaczcie tego, jaki napizgany pigułami po sufit. W ogóle to ten murzyn z części pierwszej? O, jest zwycięzca You Can Dance. Zobaczcie, jak na kurwia kocimi ruchami. Dla mnie w ogóle zwycięzcą tego filmu jest ten gościu, który sadzi obertasy.
Jakbym go spotkał, to bym mu wódkę postawił. Mam nadzieję, że to będzie główny bohater 3. części. Proszę. Znaczy w ogóle performance Murzyna przy rurze od kibla, no też niczego sobie. Oj, scena seksu. Dlaczego Bill na plecach ma znaczek harcerza polskiego? Czy on należy do Związku Harcerstwa Polskiego? Czy to legendarny druh Boruch? No niestety sceny seksu nie pokażę, ale mogę powiedzieć tylko, że Bill jest w długich spodniach, bo lubi uprawiać bezpieczny seks, natomiast ta laska ma to ciałko takie, no niczego sobie. Mogę tylko tutaj dodać, że pofarciło się druhowi Boruchowi. Tymczasem zaczyna padać czerwony deszcz, jakby ktoś srał barszczem. Deszcz powoduje, że do życia powracają zwierzęta, które utopiły się kilka milionów lat wcześniej w jeziorze. Trochę jak w powrocie żywych trupów, ale udam, że nie wiedziałem. Z jeziora wracają też ludzie pierwotni, którzy przez miliony lat nie zdążyli się rozłożyć. Wiecie, ci co nie rzucają cienia, no i oczywiście ptaki. Większość ludzi w muzeum ma to totalnie w dupie, co się dzieje. Czerwony deszcz, prehistoryczne ptaki. Jebać to, pospacerujmy sobie wesoło pląsając. Tymczasem Rod i Bill kręcą film. Widać, że $1 milion został dobrze spożytkowany. Kilka jakichś gratów od Bodzio Meble i kawałek zasłony. Budżet ich filmu chyba zaraz przekroczy określony limit. No i ptaki atakują ich studio. Jak one się tam kurwa dostały. Całe szczęście! Na planie jest nuklearna broń ostatecznego rozpierdolu, czyli wieszaki. Natalii może i ma ujebane giry, ale wie co dobre. Od razu bierze wieszak, aby walczyć dzielnie z ptakami. Nawet są 2 ochroniarze z pistoletami na kapiszony. No kurwa, zobaczcie tego gościa z parasolką. Co on jest? Mary Poppins? Teraz Bill próbuje spierdolić z filmu na parasolce, ale widocznie ta nie chce mu odpalić. Walka się kończy, więc ci co przeżyli postanawiają spierdolić. O! I scena z cyckami, aż 3 pary gołych cycków, bez kitu. No ale wam tego nie pokażę. I jakiś w ogóle tam gościu jest i on przegania te lachony, aby one sobie tam troszkę pobiegały, a cycki ładnie poskakały. No i ptaki atakują cycki. Jezu, co te dziewczyny czuły przy kręceniu tej sceny. I są zbliżenia w ogóle na cycki, więc rozgrzejcie dłonie. Tak czy tak, cycki wszystkie umarły. Ptaki powodują eksplozje w randomowych miejscach, na przykład na piasku. No, gówno właśnie trafiło w wentylator. Ptaki są wszędzie. Rod próbuje ciosów karate a la Chuck Norris, ale gdzie mu tam do Chucka? Jak to zwykły chłopek roztropek. Natalii boksuje powietrze, a chłopaki strzelają z pistoletów, które mają w magazynkach po 300 pocisków. Ależ walka. A, i jest jeszcze Jackie Chan, który robi popisowy numer z kręceniem podstawy od parasola. W sumie zastanawiam się, gdzie oni w ogóle się znajdują. Kręcili film w jakimś kurwa parku z rybami, czy jak? W ogóle lubię Natalii, widać, że jej ciosy trafiają w punkt. W końcu ptaki rezygnują, a nasi bohaterowie idą sobie, no bo co tu robić? A, jeszcze na koniec kopią zmarłych. Co za chuje. Zastanawiające jest to, że ani Rod, ani Natalii nie przypominają sobie tego, że brali udział już wcześniej w dokładnie tym samym scenariuszu i były dokładnie te same zdarzenia. Czy oni są jakimiś kurwa debilami? No i w sytuacji zagrożenia, gdy wokoło leżą trupy, popierdolmy sobie o filmach. Oczywiście Jackie Chan jest scenarzystą, no kto by pomyślał? Może to i faktyczny reżyser tego gówna, to byłby mindfuck na poziomie molekularnym. Grupa trafia do jakiejś chaty z gówna i postanawiają się tam schronić, ale drzwi są zamknięte, a to potężne drzwi niemożliwe do sforsowania, więc rezygnują, ale okazuje się, że w środku był kolejny lachon. W ogóle fajne laski w tym filmie. Oto Jessica. Jackie Chan chce zaruchać i mówi od razu, że jest scenarzystą. Choć laska bardziej się martwi o ptaki, więc raczej nie zarucha. No i Natalii ujebane giry przypomniała sobie, jak to wcześniej przecież byli w podobnej sytuacji. Kurwa, ja pierdolę. Kim są ci ludzie? Co za bezmózgi? Dalej spotykają ruchacza drzew z części pierwszej. Tym razem ma już dziewczynę. No i zaczyna się pierdolenie o drzewach. Dlaczego obok nich stoją softlighty? Co tu się dzieje w ogóle? Potem jakaś przypominajka, jak to ruchacza drzew ratuje jakiś lachon, który dziś jest jego żoną. Oczywiście ojciec żony ruchacza drzew jest producentem Hollywood. No bo kurwa jak inaczej. Tylko ruchacz drzew pozostał starym, poczciwym ruchaczem
deszczem drzew. No i pierdolenie o drzewach trwa w najlepsze. Grupka teleportuje się w pobliże jakiegoś autobusu. Skoro teleport ich tam rzucił, to żal nie skorzystać, więc jadą wolno, bo jest ograniczenie prędkości, a w przypadku ataku krwiożerczych, wybuchających ptaków, no nikt nie chciałby chyba dostać mandatu, nie? No i spotykają jakichś ludzi w samochodzie, znaczy jeden się wyleguje na masce, a to w ogóle jacyś gangsterzy, martwi i straszni i karabiny i strzelby mają, więc zabierają tą broń i wracają do busu. W ogóle mam wrażenie, że całą tą sytuacją nie jest zmartwiony nikt poza bohaterami. Ludzie spokojnie sobie chodzą, spacerują i mają całkowicie na to wszystko wyjebane. Akcja przenosi się do kina. No gdzie kurwa indziej? A w kinie atak ptaszoru, więc spierdalają. W ogóle niezbyt rozumiem, po co się tu zatrzymywali. No ale ptaki przypuszczają kolejny atak, więc powoli i spokojnie jadą sobie przez suburbię, wolniutko skręcając. Docierają na cmentarz i akurat zaczyna padać czerwony deszcz, co powoduje, że zombie wstają z grobu. Znaczy, zombie wyglądają jak debile, no ale ci nie są świadomi jeszcze, że to debile, znaczy zombie, więc tam idą i o kurwa, to jednak zombie, no i laska w kapeluszu ginie. No szkoda, bo lubiłem jej białe kozaczki, więc wszyscy wracają do busa i spierdalają gonieni przez jakichś debili, ale spierdalają z prędkością zgodną z ograniczeniami prędkości na suburbii. Bohaterowie w sytuacji, gdy atakują ich dzikie, szalone zwierzęta, postanawiają schronić się w zoo. Autentycznie, bo tam będą mogli się bronić. Spotykają tam mistrza zoo, który mówi, że on jest przyjacielem zwierząt i ptaki się go i mają i wiecie, i co jest, w ogóle wiecie, co jest powodem tego wszystkiego? Globalne ocieplenie, no bo co innego. Ale zoo jest bezpieczne, bo nie ma tu prądu, samochody są elektryczne, a zwierzęta w klatkach są na wolności, więc ma to sens. Mistrz zoo zaczyna pierdolenie o globalnym ociepleniu w stylu Nila Brina. No i okazuje się, że jednak ptaki atakują zoo, więc mistrza zoo pierdolenie było chuja warte. Więc znowu strzelanie i bieganie i jazda powolutku prawym pasem, żeby było bezpiecznie i nie dostać mandatu. No i po drodze spotykają jak gdyby nigdy nic tych ludzi pierwotnych, którzy byli bez cienia. Ci sobie spokojnie chodnikiem spacerują, aby nie dostać mandatu. No normalna sytuacja dla ludzi pierwotnych. Ale w sumie nie dogadują się i dostają wpierdol od pierwotniaków. Roda i Billa ratują laski. Zresztą zobaczcie, czy oni wyglądają jakby potrzebowali pomocy? No tak czy tak, powolutku, powoluteńku odjeżdżają busem i z zawrotną prędkością 20 km na godzinę, aby nie dostać mandatu, jadą sobie dalej. No i niestety skończy się benzyna, no masz ci babo placek, ale niedaleko jest hotel, więc no tam musi być benzyna, mają jednak łeb na karku. Aby wydłużyć film, dłuższą chwilę oglądamy zaparkowane samochody przed hotelem. W hotelu zapominają całkowicie o benzynie i z automatu zamawiają kolę, ale piją coś innego, a już z innej kamery napierdalają kolę Sprite'a i Mirindę. Zezłościła ta niekonsekwencja ptaki, które znowu przypuszczają atak. Bitwa jest sroga, ale ginie Jackie Chan. Boże, w końcu! Ciekawe, czy przed śmiercią powie, że jest scenarzystą. A nie, chyba nie. Rozpętał się spokój. Jackie Chan robi orzełka w basenie. Wszyscy są trochę smutni, tak trochę dłużej niż powinni, a ptaki odlatują. Znaczy, stoją w powietrzu jak helikoptery na tle liter Hollywood. Ta scena może wypalić wasze OLEDy, ponieważ trwa i trwa przez kilka minut. Podsumowując, wszystkie te ptaki, deszcze barszczu były tylko po to, aby zabić Jackie Chana, bo po tym ptaszory wróciły gdzieś tam, nie wiem. Kim był Jackie Chan, poza tym, że był scenarzystą, tego się nie dowiemy, dopóki nie powstanie część 3. Co za kurwa gówniany film. Twórcy, jak i wszyscy obecni na planie powinni za karę zapierdalać na galerze. Kto w ogóle dał pieniądze na drugą część tej abominacji? Ja rozumiem, że to było $6.33, no ale kurwa no, to jest jednak pieniądz. Wolałbym ten hajs dać jakiemuś biedakowi niż inwestować w ten badziew. Pół biedy, że o 3. części póki co nie słychać. Daj Boże, żeby ten stan utrzymywał się jak najdłużej.